Dziś mam przyjemność gościć Państwa na terenie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oddziału w Młochowie, gdzie jestem adiunktem w pracowni metodyki hodowli. W instytucie w naszym oddziale zajmujemy się szeroko rozumianymi badaniami podstawowymi oraz aplikacyjnymi związanymi z tematyką hodowli ziemniaka. Nasza współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale trwa już ponad 30 lat. W ostatnich latach w ramach tej współpracy realizowany jest projekt EcoGrid. Projekt ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020. Projekt ten ma na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności hodowli ekologicznej, organicznej, różnych gatunków roślin uprawnych, w tym ziemniaka. Badania dotyczące ziemniaka w ramach projektu EcoGrid realizowane są w 4 krajach europejskich: w Polsce, na Węgrzech, na Słowenii oraz w Wielkiej Brytanii. W pierwszym etapie utworzyliśmy kolekcję 65 europejskich odmian ziemniaka, które będą przeznaczone albo badane będą pod względem ich przydatności do upraw organicznych, do upraw ekologicznych. Odmiany te charakteryzują się szerokim zestawem cech. Z jednej strony cech jakościowych, z drugiej strony cech odpornościowych. Jeżeli chodzi o przydatność do upraw ekologicznych, to wiodącą cechą odpornościową jest odporność na Phytophthora infestans, czyli organizm wywołujący zarazę ziemniaka. Zaraza ziemniaka jest najważniejszą ekonomicznie chorobą nękającą uprawy ziemniaka na całym świecie. Poza badaniem przydatności wytypowanych w kolekcji odmian do upraw ekologicznych, prowadzimy również w ramach projektu EcoGrid program krzyżowań mający na celu wyhodowanie najpierw rodów hodowlanych ziemniaka, a następnie odmian, które będą typowo przeznaczone do upraw ekologicznych. Odmiany takie muszą się charakteryzować bardzo wysokim poziomem odporności na Phytophthora infestans, jak już powiedziałem. Dlatego niektóre odmiany z kolekcji będą wykorzystywane w programach krzyżowań jako źródła odporności. Jako źródła odporności wykorzystujemy również własne rody hodowlane ziemniaka, w których zostały wprowadzone geny odporności z dzikich gatunków solanu. Program krzyżowań prowadzony jest w namiocie siatkowym, w którym wysadzone zostały wytypowane formy rodzicielskie ziemniaka. Z form ojcowskich pobiera się pylniki, z których wydobywa się i gromadzi pyłek. Formy mateczne natomiast pozbawiane są pylników w celu uniknięcia ewentualnego samozapylenia. Na znamię słupka kwiatu formy matecznej nanoszony jest zgromadzony uprzednio pyłek formy ojcowskiej. W wyniku zapylenia powstają jagody wypełnione nasionami ziemniaka. Nasiona pochodzące z poszczególnych kombinacji krzyżówkowych wysiewane są do specjalnych paletek lub kuwet wysiewowych. Każde takie nasionko posiada informację genetyczną odziedziczoną po obojgu rodziców. Każde z tych nasion może w przyszłości stać się nową odmianą ziemniaka. Aby ułatwić nasionom kiełkowanie, przykrywane są one cienką warstwą piasku. Uzyskane z nasion siewki transportowane są pojedynczo do osobnych doniczek i prowadzone bądź to w warunkach szklarniowych, bądź w warunkach polowych. Na podstawie testów laboratoryjnych spośród uzyskanego potomstwa wybierane są jedynie osobniki, które odziedziczyły po formach rodzicielskich odporność na Phytophthora infestans. Selekcja form odpornych odbywa się również przy wykorzystaniu markerów molekularnych. Markery takie są krótkimi fragmentami DNA, których występowanie jest silnie sprzężone z obecnością
genów warunkujących odporność. W celu stwierdzenia obecności takiego markera w poszczególnych osobnikach potomnych należy pobrać fragment tkanki liściowej, zamrozić ją w ciekłym azocie, następnie utrzeć oraz wyizolować z niego DNA. Przy wykorzystaniu specjalnej techniki zwanej łańcuchową reakcją polimerazy jesteśmy w stanie stwierdzić, czy dany specyficzny fragment DNA, czyli nasz marker, występuje w danym osobniku. Reakcja ta przeprowadzana jest w specjalnym urządzeniu zwanym termocyklerem. Po przeprowadzeniu tej reakcji jej produkty poddawane są rozdziałowi elektroforetycznemu, barwione są specjalnym barwnikiem i wizualizowane w świetle UV. Na obrazie widoczne są one jako prążki o określonej wielkości. Dzięki tej metodzie możemy stwierdzić, który z osobników potomnych odziedziczył gen odporności bez konieczności przeprowadzania testów fenotypowych. W ramach projektu EcoBreed oceniamy odporność wytypowanych przez nas odmian w warunkach naturalnej presji infekcyjnej na polach Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Poza współpracą z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego prowadzimy również współpracę z rolnikami, którzy prowadzą swoje gospodarstwa w systemie organicznym, w systemie ekologicznym. W tych gospodarstwach ekologicznych badamy przydatność wytypowanych przez nas odmian, symulując warunki produkcyjne typowe dla upraw ekologicznych. Poza tym rolnicy ci angażowani są w proces selekcji naszych rodów hodowlanych pod względem przydatności do upraw ekologicznych. Wytypowane i wyselekcjonowane wspólnie rody mają szansę w przyszłości stać się odmianami, które będą typowo predestynowane do upraw ekologicznych. Osoby zainteresowane hodowlą ziemniaka ekologicznego bądź też uprawą ziemniaka ekologicznego, po więcej informacji zapraszam na stronę internetową EcoBreedu, na stronę internetową naszego instytutu, czyli Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, bądź też na stronę Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Zapraszam również do osobistego kontaktu dnia 6 czerwca na teren Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, na poletka doświadczalne. Służę informacjami, jak również będą tam obecni pracownicy ośrodka, którzy również służą fachową pomocą i fachowym doradztwem, nie tylko w zakresie uprawy ziemniaka. Dziękuję i do zobaczenia.